Cześć, z tej strony Mama on Bike, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj miał być odcinek rowerowy, miał być odcinek z lasu, z fajnym jeżdżeniem, z pięknymi widoczkami, ale niestety się nie poukładało. Wczoraj byłam na rowerze, zrobiłam bardzo przyjemną rundkę w okolicach Warszawy, no i niestety złapałam gumę. Przyznam szczerze, że nie pamiętam, kiedy ostatnio złapałam gumę, ponieważ jeżdżę na systemie bezdętkowym i wtedy tak naprawdę w zasadzie się o tym zapomina i to się bardzo rzadko zdarza. No ale niestety, jak byliśmy ostatnio na obozie na Gran Canaria, doszło do takiej sytuacji, że byłam zmuszona założyć dętkę do tylnego koła. No i pojeździłam trochę na tej Gran Canaria, teoretycznie nic tam się nie działo. Przyjechałam do Polski, no i co? Guma. I oczywiście nie ma przypadków i tak sobie pomyślałam, że to jest idealny moment na to, idealny motyw, aby wreszcie nagrać Wam odcinek, o którym już bardzo długo myślałam, a na który cały czas nie było czasu. Mam zresztą bardzo dużo takich odcinków zapisanych w swoim kajeciku, które czekają na to, aż wreszcie uda się je nagrać. No i dzisiaj jest ten dzień, dzisiaj zapraszam Was do odcinka mówiącego o tym, co lepsze, dętka czy mleko i dlaczego mleko. Oczywiście żartuję. Zarówno system dętkowy, jak i bezdętkowy ma szereg plusów i minusów. Są rzeczy, które są w tych systemach pozytywne, są też takie, które właśnie odstraszają. No i to my musimy wybrać ten, który będzie dla nas najlepszy, niekoniecznie dla każdego najlepszy, ponieważ zarówno dętka, jak i bezdętka może nas doprowadzić do takich tarapat, że będziemy musieli wracać z wycieczki rowerowej pieszo, czy też będziemy musieli prosić o kogoś o to, żeby po nas przyjechał. No bo wiadomo, nie ma rozwiązań niestety idealnych. No i na początek tak sobie myślę, że najlepiej byłoby wytłumaczyć najpierw te dwa systemy, ponieważ jest wiele osób na kanale, które jeszcze mogą nie wiedzieć tego, jak działa system bezdętkowy. No bo dętka to jest wiadomo najbardziej klasyczny sposób, bardzo łatwy, bardzo prosty też, gdzie mamy koło, mamy oponę i mamy dętkę. Dętka jest włożona do opony, opona jest nałożona na obręcz w specjalny sposób, tak żeby z niej nie spadała, dętkę się pompuje, no i dzięki temu możemy sobie jeździć na rowerze. Działa wszystko pięknie, ładnie. Natomiast system bezdętkowy jest już trochę bardziej skomplikowany. Tutaj pozbywamy się, potem powiem w jakim celu, właśnie tej dętki. Pozbywamy się tego elementu, jakim jest dętka w rowerze. Zostaje nam sama obręcz rowerowa z koła, obręcz rowerowa i zostaje nam opona. Na obręcz zostaje nałożona opona. No i niestety to połączenie nie jest szczelne, ponieważ nie da się, żeby było ono szczelne i musi być zastosowany jakiś uszczelniacz. I wtedy do opony wlewa się właśnie specjalny środek, nazywany bardzo często właśnie mlekiem, nazywany zawsze mlekiem, a dzieje się tak dlatego, że te preparaty zazwyczaj są białe, teraz już spotyka się też różne inne kolory, ale generalnie są to białe preparaty, dlatego mówi się, że jeździ się na mleku. No i to mleko wlane do opony rozprowadza się w środku w trakcie jazdy, w trakcie uszczelniania również właśnie rozprowadza się w środku i uszczelnia te wszystkie miejsca, z których mogłoby uciec powietrze, czyli samą oponę, ponieważ czasami opona jest taka cienka, że ona też sama potrafi po prostu puszczać przez takie mikrodziurki powietrze. Mleko też zalepia nam te miejsce połączenia opony z obręczą, czyli tak zwany rand. Stamtąd też bardzo często może uciekać powietrze. Również zakleja nam okolice wentyla. Zapomniałam powiedzieć, jeszcze w tym systemie ważne jest to, jaką mamy właśnie obręcz, ponieważ obręcz może być już taka cała pełna i wtedy jakby system bezdętkowy robi się nieco łatwiej. Natomiast może być też obręcz taka, w której widać nyple z koła, no i wtedy musimy jeszcze na tą obręcz nakleić specjalną taśmę, która będzie blokowała uciekanie mleka właśnie do nypli, żeby gdzieś tam przez szprychy nam to mleko nie uciekło. No i mamy takie dwa podstawowe rozwiązania. Dętka bardzo proste rozwiązanie, nie wymagające jakiegoś wielkiego przygotowywania się, no i ten system bezdętkowy, który wiąże się z trochę większą ilością pracy, z trochę większą ilością kombinowania, no i przez to właśnie wiele osób się boi tego, żeby przejść z dętki na system bezdętkowy, a moim zdaniem warto i właśnie dzisiaj w tym odcinku chciałabym, żeby Was trochę do tego przekonać. I teraz tak,
Ważne pytanie, w momencie, kiedy zastanawiacie się nad tym, czy jeździć na dętkach, czy jeździć na mleku, musicie sobie odpowiedzieć, myślę, takie 4 bardzo ważne pytania. Jak jeździcie, ile jeździcie, gdzie jeździcie, na jakim rowerze jeździcie i w jaki sposób jeździcie. Teoretycznie nie jest w tym, tutaj znalezienie odpowiedzi na te pytanie nie jest trudna, więc pierwsze, ile jeździcie? Czy jesteście przygodnymi rowerzystami, którzy wyjeżdżają na rower raz w tygodniu, czasami nawet jeszcze rzadziej, nie jeździcie zimą, nie jeździcie jesienią. No ten rower jest taką aktywnością, która gdzieś tam kiedykolwiek się pojawia, czy już jeździcie regularnie, czy jeździcie na rowerze kilka razy w tygodniu, ponieważ im częściej jeździcie na rowerze, tym ryzyko złapania gumy, przedziurawienia opony i dętki jest większe, no i to będzie skłaniało Was w kierunku systemu tubeless. Natomiast w momencie, kiedy jeździcie rzadko, okazjonalnie, no to wtedy to ryzyko złapania tej gumy jest dużo rzadsze, no i wtedy możecie jakby bardziej skłaniać się w kierunku dętek, ponieważ nie będziecie musieli się bawić z całym systemem tubeless, dołożycie dętkę, jak złapiecie jakąś gumę, no to raz na jakiś czas to dętkę sobie tam w środku wymienicie. No i to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie to jest pytanie dotyczące tego, na jakim rowerze jeździcie. Jeżeli jeździcie na rowerze MTB i na enduro, to moim zdaniem ja nie widzę żadnej innej opcji niż tylko system bezdętkowy, ponieważ system bezdętkowy pozwala nam na bezpieczeństwo przede wszystkim w terenie, daje nam niższe ciśnienie, o tym będę zaraz mówiła, daje nam możliwość jazdy na niższym ciśnieniu, mamy wtedy większą przyczepność, lepszą trakcję, opona lepiej trzyma się podłoża i jesteśmy jak gdyby bardziej bezpieczni. Jeżeli jeździmy na asfaltach, jeżeli jeździmy na szosie, no to tutaj jakby na tym ciśnieniu, na tym niższym ciśnieniu aż tak nam nie zależy, więc będziemy mogli się znowu bardziej jednak kierować w stronę systemu dętkowego, w stronę systemu z dętką, aczkolwiek również ostatnio coraz częściej, coraz więcej osób, nawet na szosie, decyduje się na to, żeby jeździć w systemie bezdętkowym. Ja mam z tym dość małe doświadczenie jak na razie, chociaż mogę Wam powiedzieć o jednym takim przypadku. Zdarzyło mi się przejechać kilkaset kilometrów na oponie, która była założona tylko i wyłącznie na obręcz, bez mleka i bez dętki. No, mam tą możliwość, że testuję różne rowery, no i swego czasu, 2 lata temu to chyba było, że dostałam rower testowy, szosowy marki Leaf, Avail, no i Langma to była, no i pojeździłam trochę, wyciągnęłam rower z kartonu, napompowałam kółka, nawet nie pomyślałam o tym, co tam w środku jest, byłam pewna, że są dętki, napompowałam koła i pojeździłam trochę. Przyszedł czas, to był okres świąteczny, przyszedł czas Rafa Festive 500, no i zrobiłam cały Festive na napompowanych, ale na oponach, w których w środku nie ma żadnego uszczelniacza. Jak się tego dowiedziałam? Dowiedziałam się o tym dopiero ostatniego dnia, kiedy właśnie wracając, już mając te wyzwanie zrobione. Swoją drogą zachęcam, teraz zbliża się czas do jego realizacji, warto sobie to zrobić. I przyjechałam do domu, złapałam też gumę, tak jak wczoraj, na ostatnim kilometrze. 500 zrobiona, wyzwanie ukończone, przychodzę do domu, ściągam oponę, patrzę, a tam nie ma nic. Nie ma ani dętki, ani mleka. No, co się uśmiałam. Śmiałam się, no bo wcześniej jeszcze zanim te 500 km jeździłam, to przejechałam też jakieś wcześniejsze 500 km na tym rowerze i tam jakby schodziło trochę to powietrze, ale uzupełniałam je i myślałam, że po prostu schodzi, no to trzeba je tylko uzupełnić. Także taka ciekawostka. Także na szosie również coraz częściej ten system bezdętkowy się zdarza. Mój rower teraz szosowy, który teraz jest tutaj już w trenażerze, zamleczyłam, tak się też mówi slangowo, zamleczyłam, ale niestety nie pojeździłam na nim za wiele, więc w zasadzie powinnam jeszcze sprawdzić, jak tam teraz po kilku miesiącach, ponieważ cały czas w użytkowaniu jest gravel, szosa stoi w kącie albo w trenażerze. Musiałabym zobaczyć, jak teraz wygląda te mleko tam w środku, bo oczywiście co jakiś czas kręciłam tym kołkami, żeby ono się tam nie zastało, no ale to już dobre pół roku temu zakładałam ten system bezdętkowy, więc warto byłoby tam zajrzeć. Ale wracając do tematu, to jaki rower, to będzie Was jak gdyby predysponowało bardziej do
rowery MTB, enduro, gravele również dla mnie. Możliwość jazdy na systemie bezdętkowym na gravelu to też jest niedoceniona. Przede wszystkim jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy. Niższe ciśnienie, lepsze wybieranie w ogóle kamieni, korzeni. No, to jest zupełnie inna jakość niż to, kiedy jeździmy na dętkach, które muszą być napompowane trochę bardziej, muszą mieć wyższe ciśnienie i wtedy czasami zdarza nam się, że skaczemy jak piłeczka. Czyli to już mamy 2 pytania. Trzecie pytanie, no właśnie, gdzie jeździmy? Czy jeździmy po asfaltach, czy jeździmy w terenie? Czy zależy nam na tym, żeby mieć lepszą przyczepność, czy bezpieczeństwo, lepszą trakcję? Czy zależy nam na tym, żeby te opony były napompowane twardo? No nie wiem, na szosie na czym nam zależy? No na szosie nie zależy nam aż tak bardzo na trakcji, więc jakby te ciśnienie nie ma dla nas aż takiego dużego znaczenia, więc też będziemy mogli się skłaniać w kierunku dętek. No i umówmy się, że teoretycznie na szosie, na asfaltach te prawdopodobieństwa złapania gumy jest trochę mniejsze niż w lesie, niż na kamieniach, niż na korzeniach, niż jak w parku gdzieś jedziemy, chociaż wiadomo, szkło u nas w Polsce i nie tylko w Polsce, w zasadzie za granicą również nieraz zdarza się, że jest wysypane i na ścieżkach rowerowych, i na złość, także no jakby no takich sytuacji już nie unikniemy w żadnym z tych, znaczy w systemie bezdętkowym unikniemy, ale no to już właśnie ludzie, na ludzi nie mamy wpływu, mamy wpływ na to, jak my sobie z nimi radzimy oczywiście. 3 pytania, no i ostatnie pytanie, 4 pytanie, jak jeździsz? Czyli czy jeździsz sobie okazjonalnie, tak jak powiedziałam, od czasu do czasu, nie zależy Ci na jakimś performance'ie, nie ścigasz się, bo bardzo ważne jest też ściganie się. Jeżeli ktoś bierze udział w zawodach, będzie mu zależało na tym, żeby jak najszybciej poradzić sobie z jakąś usterką i tutaj też będzie raczej kierował się w stronę systemu bezdętkowego, ponieważ bardzo często w systemie bezdętkowym łapie się gumy, łapie się jakieś bardzo małe dziurki, których nawet się nie zauważa, których nawet się nie jest świadomym. I takiemu zawodnikowi na pewno taki system bezdętkowy dużo bardziej przypadnie do gustu, no chyba że będzie miał jakiś tam naprawdę już większy problem, większy kłopot, bo zrobi się większa dziura, no to wtedy system bezdętkowy też się rozkłada i trzeba walczyć z dziurami. I trzeba jakoś sobie radzić w danej sytuacji, natomiast no, jest to dużo mniejsze ryzyko w systemie bezdętkowym niż jak jedziemy na dętkach, na jakichś zawodach, no bo jednak w momencie złapania gumy, no to tą dętkę musimy wymieniać. Oj, dużo więcej czasu nam to może zajmować, czyli są takie jakby 4 rzeczy, na które musicie sobie odpowiedzieć i to już będzie decydowało o tym, w którą stronę Wy będziecie szli, ponieważ tak jak powiedziałam już wcześniej, rozwiązania idealnego nie ma. No i teraz plusy i minusy jazdy na dętkach i systemie tubeless. Jeżeli chodzi o dętki, no to tutaj przede wszystkim mamy tą prostotę. Tu nie trzeba się zastanawiać, rozkminiać, chociaż dla niektórych nawet i zmiana dętki bywa i to nie ma co się nawet dziwić. Zmiana dętki bywa jakimś wyzwaniem. Każdej rzeczy w życiu trzeba się nauczyć, także nie ma co się bać. Są nawet takie osoby, my nawet na szkoleniach dziewczyńskich, czy nawet czasami dla chłopaków robimy takie mini instruktaże, jak wymienić dętkę w rowerze, no ale generalnie jest to raczej prosta sprawa, nie trzeba się tutaj niczym za bardzo przejmować. Mamy ze sobą dętkę, złapiemy gumę, wymieniamy ją, no i jakby jedziemy dalej. W razie czego mamy jeszcze łatki, jest możliwość użycia łatek, to już jest trochę bardziej skomplikowane, ale no, ta wymiana tej dętki jest jakby prosta. Prostota działania no, na pewno tutaj wygrywa. Drugim plusem no, to jest jak gdyby ta czystość w alternatywie do systemu tubeless, gdzie bardzo wiele osób mówi o tym, że babrani się w mleku, bla bla bla. No tak, dętka jest dużo bardziej czystsza. I co? No jakby tutaj chyba tak naprawdę te plusy dętki dla mnie się kończą. Przechodząc do minusów, przede wszystkim dętka wymusza na nas to, że musimy jeździć na wyższym ciśnieniu. Dlaczego? Ponieważ na dętce istnieje ryzyko złapania tak zwanego snake'a, czyli w momencie, kiedy mamy niskie ciśnienie na dętce i pokonujemy jakieś przeszkody typu krawężnik, typu kamień, typu coś przed nami, na co musimy wtoczyć nasz rower, no to wtedy niestety jest możliwość dobicia obręczy do
tego twardego przedmiotu, na który wjeżdżamy. No i wtedy dzieje się bardzo często tak, że obręcz dociska do dętki i powstają takie dwie dziurki, które właśnie popularnie nazywane są snake'iem. I na dętkach, jeżeli jeździmy na niskim ciśnieniu, no to te prawdopodobieństwo snake'a jest bardzo duże. No i trzeba jeździć na wyższym ciśnieniu, co niestety jest negatywne. Dlaczego? Ponieważ wyższe ciśnienie powoduje, jeżeli jeździmy w terenie, właśnie dużo gorszą przyczepność. Nawet na asfalcie wyższe ciśnienie powoduje dużo gorszą przyczepność. A co za tym idzie? No w terenie przede wszystkim dużo mniejsze poczucie kontroli nad tym rowerem. Duże ciśnienie powoduje, że potrafimy skakać na rowerze, często czujemy się jak piłeczka, ponieważ ta opona jest mocno napompowana, no i to jest jakby mniej wygodne, mniej przyjemne, mniej efektywne przede wszystkim. I sama obecność dętki powoduje, że ta opona też inaczej się układa. Tu już też znowu przechodzę do jazdy bardziej w terenie, że no sama obecność tej dętki sprawia, że opona też zupełnie inaczej pracuje. To może być plusem i minusem w zasadzie, ponieważ tak sobie teraz myślę, że jeszcze zdarzają się takie sytuacje, kiedy mamy zawodników, którzy jeżdżą w enduro, w DH, no to już tak dość ekstremalnie, ale wtedy w momencie, kiedy jeżdżą na niskim ciśnieniu, na systemie bezdętkowym, to wtedy czasami jest takie ryzyko ściągnięcia, zerwania opony z obręczy. No i to jest niebezpieczne i to jest pewien minus. Gdyby się miało dętkę, to takie coś raczej nie nastąpi. No ale niestety, no jednak dętka dla takiego zawodnika to też nie jest dobra rzecz, ponieważ jemu zależy na tym niskim ciśnieniu i tam po prostu jeździ się na takich granicach, żeby jeszcze nie zerwało opony, ale żeby to ciśnienie było takie komfortowe i pozwalało na bardzo fajną przyczepność. No i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o dętkę. Prosto, krótko i na temat. Natomiast system tubeless już jest trochę bardziej skomplikowany i jego omówienie też właśnie przez to jest dłuższe. Jeżeli chodzi o plusy systemu tubeless, to mamy tu przede wszystkim właśnie to niższe ciśnienie. Jeżeli jeździsz w terenie, jeżeli jeździsz, zależy Ci na przyczepności, to już jest wałkowane, już sama wiem, że powtarzam się i po któryś raz z rzędu w tym filmie, to jest plus. Będziesz mógł jeździć na niższym ciśnieniu, nie będziesz musiał mieć dętki, nie martwisz się o snake'a, chociaż mi zdarzało się złapać snake'a na lekkich oponach XC, kiedy jeszcze MTB jeździłam. Normalnie w oponie złapałam snake'a, także to się też niestety zdarza, ale to jest już naprawdę wyjątkowa jakaś tam sytuacja, bo jechałam naprawdę na niskim ciśnieniu i to było takie już moje po prostu ryzyko. Plus systemu bezdętkowego. Kolejnym plusem systemu bezdętkowego jest to, że jest on mimo wszystko mniej awaryjny. Bardzo często ma się założony taki system i zupełnie zapomina się o łapaniu gum. Łapie się te gumy, one się zdarzają, ale mleko te wszystkie mniejsze dziurki załatuje, zalepia i my nawet o tym nie wiemy, że danego dnia, w danym momencie złapaliśmy tą gumę. O tym się naprawdę zapomina do momentu, kiedy sytuacja nie zdarzy się taka, że niestety zapomnieliśmy sprawdzić mleka, o tym zaraz będę mówić, że mleko co jakiś czas trzeba uzupełniać, a zapomnieliśmy sprawdzić mleka i złapaliśmy gumę, no i to mleko nie uszczelniło, bo go tam nie było w środku. Takie sytuacje oczywiście też miałam. No i druga sytuacja jest też taka, kiedy rozetniemy już tą oponę trochę bardziej, kiedy mleko niestety nie jest w stanie zadziałać, ponieważ ta wielkość dziury jest taka, że już to mleko nie ma takich drobinek i nie ma takiej możliwości, po prostu ono ucieka z opony i trzeba już w jakiś inny sposób sobie poradzić z tą dziurą. Są oczywiście sposoby na poradzenie sobie z tą dziurą, nie ma żadnego problemu, ale jednak już jest to też trochę większa zabawa niż z dętką. Albo taka sama w zasadzie, bo też jednym z takich sposobów jest po prostu włożenie dętki. No i jeszcze jednym plusem zdecydowanym systemu bezdętkowego, to jest właśnie to, co też powiedziałam wcześniej, że ta opona bez tej dętki w środku zachowuje się inaczej, trochę inaczej pracuje, dzięki czemu dużo lepiej, dużo fajniej czujemy się w terenie i naprawdę, jeżeli dostać dwa rowery, jeden na dętkach z większym ciśnieniem, drugi na bezdętkach z mniejszym ciśnieniem, naprawdę różnica jazdy będzie odczuwalna, naprawdę to ma znaczenie. A teraz sobie jeszcze myślę, jeszcze jeden plus, oczywiście taki, że teoretycznie w momencie, kiedy pozbywamy się dętki, to pozbywamy się też iluś tam gramów z wagi naszego roweru. Aczkolwiek tutaj ten plus jest taki, powiedziałabym, marginalny. Nie ma on takiego większego znaczenia.
ponieważ no, wlewamy tak czy siak jeszcze trochę mleka, w zależności od tego, ile mleka wlewamy, więc te zyski na tej wadze, oczywiście jest to masa rotująca, która ma bardzo duże znaczenie w tym, ile siły musimy wkładać w rozpędzanie roweru przede wszystkim, to jednak mimo wszystko ta ilość tych gramów jest raczej mała. Jeżeli chodzi o minusy, myślę, że dużo osób czekało na ten fragment. Minusy jazdy na tubelessach. No jest przede wszystkim sam montaż tego jest dużo bardziej skomplikowany, choć mam nadzieję, że dzisiaj będę miała jeszcze możliwość pokazania Wam tego, jak zmieniam sobie opony, ponieważ wykorzystuję tą złapaną gumę do tego, żeby sobie wymienić opony na jesienno-zimowe. Przez cały rok jeździłam nie spodziewałabym się tego, w Cadeksach, AR-ach, bardzo takiej oponie minimalistycznej, z bardzo małą ilością bieżnika, ale spisała się tak naprawdę we wszystkich sytuacjach, w jakich dane mi było się znaleźć w tym roku. Ja zmieniam teraz mimo wszystko na jesień, trochę więcej błota, trochę więcej trudnych warunków pogodowych, więc zmieniam na trochę mocniejsze opony, Cadeksy GX-y z trochę większą ilością bieżnika. One tam są z tyłu za mną, już czekają. Także mam nadzieję, że będę mogła Wam pokazać sam system wymiany opony, jak to wygląda i że to wcale nie jest takie trudne. I kilka razy już mi się to zdarzyło samej robić, także można oddać oczywiście rower do mechanika, który nam to wszystko zrobi za nas. Żaden problem. Możemy też sami po prostu to zrobić, zobaczyć tutoriale na internecie i na pewno sobie poradzicie. Jedynym minusem jest to, że warto mieć wtedy pompkę, która daje nam możliwość zrobienia dużego ciśnienia, albo trzeba udać się na stację benzynową, w której mamy kompresor, w którym walniemy z większego ciśnienia i wtedy też taki system sobie sami jesteśmy w stanie złożyć. Natomiast no, nie ukrywam, że na pewno jest to dużo trudniejszy sposób, dużo trudniejsze niż zmienienie dętki, niż założenie dętki, ponieważ no, trzeba te mleko wlać do opony, uszczelnić tą oponę, napompować, ona musi się cała uszczelnić, musimy zadbać o to, żeby nie uciekało z wentyla, z rantów, żeby sama opona też się uszczelniła. No ten proces może wydawać się niektórym trudne, ale jeżeli to zrobicie kilka razy, jeżeli lubicie sami robić przy rowerach, to na pewno sobie poradzicie, naprawdę zaręczam. Jeżeli jeździmy też na tubelessach, to kolejnym takim minusem jest to, że no, dętki nie musimy sprawdzać. Dętkę mamy w kole, jest wszystko w porządku, natomiast w momencie, kiedy mamy system bezdętkowy, no to tą ilość mleka trzeba kontrolować. Średnio powinno się dolewać albo uzupełniać to mleko tak co 3 miesiące. Co 3 miesiące zaglądać do środka, do opony, żeby sprawdzić, czy tam jeszcze coś jest, żeby się nie zdarzyło właśnie tak, jak już opowiadałam, że złapało się gumę, a mleko nie zalepiło, bo go tam nie było po prostu, nie? Także tu jest też kolejna rzecz, którą trzeba robić. Jeżeli ktoś zmienia opony często, to w ogóle nie jest problem, ponieważ za każdym razem zmiany opony te mleko sobie uzupełnia, te mleko sobie dodaje. Natomiast no, jeżeli się jeździ cały czas na jednych oponach, no to tą konieczność sprawdzenia tego co 3 miesiące może być dla kogoś jakby niewygodna. Kolejnym minusem mleka to to, że faktycznie niektórzy mówią, że mleko brudzi, że z mlekiem jest syf, że się babra. Trochę w tym jest racji, a trochę i nie, ponieważ tak jak mam nadzieję, że zaraz Wam pokażę, zmianę opon można dokonać zupełnie nie robiąc sobie brudu. Tak, niestety zdarzają się oczywiście sytuacje, kiedy nagle opona nie chwyci nam rantu, wystrzeli, mleko będzie wszędzie. Oczywiście zdarzają się, ale to są sytuacje naprawdę bardzo, bym powiedziała, rzadkie. Im więcej działamy przy tych oponach, tym więcej wiemy, jak z tą oponą postępować, żeby to mleko nam się gdzieś tam nie wylało, nic się z nim nie stało. Druga rzecz, no to ta, że niestety są takie mleka, które naprawdę faktycznie brudzą rzeczy i tam, gdzie ono się rozleje, trzeba je od razu wytrzeć, trzeba je od razu wyczyścić, ponieważ już nawet chwila bycia na jakimś materiale czy gdzieś powoduje to, że ta rzecz, na którą poleciało mleko, się zepsuło. No i jeżeli już mówimy o rodzajach mleka, no to myślę, że też warto powiedzieć o tym, jak mleko zachowuje się w niskich temperaturach, bo to też ma znaczenie. Nie każde mleko będzie dobrze zachowywało się w niskich temperaturak. W niskich temperaturach mleko może przestać działać, możemy mieć problem z uszczelnieniem, z zalepieniem się jakiejś dziurki. Także warto poszukać sobie może takiego mleka. Wydaje mi się, że są takie mleka, które na pewno w niższych temperaturach też
działają, ale też znowu mam tak duże doświadczenie w tej jeździe i zdarzało mi się jeździć zimą na rowerze gdzieś w górach i na przykład złapać gumę, mleko nie zadziałało, dętkę trzeba było wkładać, no cóż, życie. No i druga jeszcze rzecz, podobno ja tego nigdy nie doświadczyłam, są takie mleka, które reagują z dwutlenkiem węgla, który jest w nabojach CO2. Nigdy tego nie miałam, nigdy w zasadzie o tym nie rozmawiałam z nikim, czy to faktycznie tak jest, czy nie. Natomiast no, spotkałam się z opiniami takimi, że te naboje CO2 ścinają mleko. I na to też trzeba zwrócić uwagę. Tam chyba chodzi o to, na bazie czego jest zrobione to mleko. Przyznaję się, tu akurat nie do końca wiem, jak to jest. Na to na pewno trzeba zwrócić uwagę. No i kolejny element taki, który wiąże się oczywiście z tym brudzeniem i z tym ciapraniem się, o którym wszyscy mówią, a który nie do końca tak jest, no to jest moment, kiedy mleko nie zadziała, dziura jest już za duża, no i wtedy musimy poradzić sobie z naszym defektem w jakiś inny sposób. No i teraz są zazwyczaj dwa takie sposoby. No pierwszy sposób, ściągamy oponę, ściągamy wentyl, wymieniamy, wycieramy oponę w środku, no i wkładamy dętkę. Zawsze jeżdżąc na systemie bezdętkowym, mimo wszystko musimy mieć te dętki ze sobą, ponieważ zawsze jest takie ryzyko, że dojdzie do takiej awarii, która będzie wymuszała to włożenie tej dętki do środka. Niestety. I druga sytuacja to taka, kiedy nie wkładamy dętki, a wkładamy, są tak zwane samuraje, czyli takie gumowe sznurki, kiełbaski, nie wiem, różne nazwy na to słyszałam. No są to takie sznurki zrobione z gumy, takie fragmenty, które zakładamy na specjalne szydełko i w miejscu tam, gdzie dziura nam się zrobiła, tam wciskamy jak gdyby ten sznurek. On w tym momencie i wyciągamy. Szydło sprawia, że ten sznurek tam zostaje w środku, on się powinien zwulkanizować z oponą, zadziałać trochę z mlekiem, no i ta dziura powinna nam się zakleić. Oczywiście nie zawsze się tak dzieje, nie zawsze z tymi sznurkami da się poradzić, ale no zdarzało mi się już niejedną oponę w ten sposób naprawić i jakby nie ma z tym większego problemu. Potem nawet zdarzało mi się nieraz, że przez długi czas jeździłam na tej oponie, z nią się nic nie działo, nie trzeba było się w zasadzie niczym przejmować. I to chyba byłyby już jakby wszystkie minusy, o których mogę teraz sobie przypomnieć, jeżeli myślę o systemie tubeless. No oczywiście jeszcze jest cena. Niewątpliwie i tutaj jakby nie można dyskutować z tym, że system dętkowy raczej jest tańszy niż system bezdętkowy. Choć z drugiej strony można by pomyśleć o tym, jak często łapiemy gumy, jak często kupujemy nowe dętki albo je łatamy łatkami w stosunku do tego, jak często kupujemy mleko i jak często musimy je uzupełniać, ile to kosztuje. Można byłoby pokusić się o takie wyliczenie. Myślę, że mimo wszystko jednak ten system bezdętkowy będzie droższy, no bo tutaj musimy kupić mleko, musimy kupić specjalne wentyle do takiego systemu. Jeżeli mamy obręcz z widocznymi nyplami, no to musimy sobie zakleić to specjalną taśmą. No i to mleko co jakiś czas trzeba uzupełniać. No trzeba mieć też ten system naprawczy, czyli kupić sobie te samuraje, no bo warto to mieć. No trzeba też wozić przy okazji dętkę, no ale z dętką to też wozisz dętkę jakby, nie? Także to jeżeli chodzi o plusy, minusy systemu bezdętkowego. Tak jak mówiłam, ja wybieram, biorąc pod uwagę to, gdzie jeżdżę, na czym jeżdżę, jak wygląda moje jeżdżenie, to, że jeżdżę dużo w terenie, to, że lubię mieć dobrą przyczepność, to, że nie lubię skakać jak piłeczka na dętce, sprawia, że ja wybieram system bezdętkowy. Jeżeli Wy decydujecie się na system dętkowy, super. Jeżeli on jest akurat dla Was dobry, żaden problem. Ja dzisiaj skłaniam Was do tego, żeby jednak pomyśleć przede wszystkim ze względu na komfort jazdy. Jeżeli jeździcie na gravelach, to różnica między dętką a bezdętką to jest naprawdę bardzo, bardzo duża różnica i to jest strasznie odczuwalne. I no na gravelu tylko bez dętki. Tylko ja uważam, że każda osoba, którą przekonałam do tego, każda osoba, która zdecydowała się na jazdę z mlekiem, zawsze potem mi dziękuję albo pisze jakiś komentarz, że no serio, rzeczywiście fajnie, czy tam znajomi też, którzy nagle przesiadają się z dętek na
System bezdętkowy też zawsze są takie komentarze, że no wreszcie, czemu ja tak długo tego nie zrobiłam, nie? Także naprawdę dla mnie, jeżeli jeździcie podobnie jak ja, to naprawdę z systemu bezdętkowego będziecie zadowoleni i na pewno sobie z nim poradzicie. Jeżeli macie jeszcze jakiegoś fajnego mechanika, to tym bardziej można oddać jemu wszystko do zrobienia i bardzo często w 90% nie przejmować się niczym. Oczywiście nie mówię o tych 10%, kiedy dzieją się naprawdę różne dziwne rzeczy, jesteśmy w tarapatach, rozcina nam się jakaś opona na szkle, no to wtedy, ale to wtedy zawsze musimy sobie poradzić, obojętnie czy mamy tym mleko, czy dętkę, no jakoś sobie wtedy poradzić trzeba. No i tak jak zwykle wyszło, miało być krótko i na temat, wyszło długie gadanie. Zapraszam Was, mam nadzieję, że Was przekonałam. Zapraszam Was teraz, pokażę Wam, spróbuję Wam pokazać, jak zmieniam oponę, czy to jest, sami będziecie, myślę, mieli okazję do sprawdzenia, czy to jest łatwe, czy to jest trudne. Jeżeli mama dała radę zmienić sama oponę, to Wy nie dacie. Także chodźcie, zmieniamy oponę. No to jedziemy z tym koksem. Do wymiany opony bezdętkowej, do wymiany opony w systemie bezdętkowym potrzebne jest nam oczywiście kółko z oponą i są potrzebne nam oczywiście opony. Ja tutaj, tak jak już Wam mówiłam, na jesienno-zimowy sezon wybieram sobie Cadexa. Schowam się, żeby było widać. Mam nadzieję, że złapał teraz bieżnik. Cadex. Dobrze by było, gdyby te opony były wcześniej wyciągnięte i mam nadzieję, że na tym nie polegnę. Nawet czasami warto założyć je, jeżeli to jest pierwszy raz. Ja teraz w sumie mogłabym to zrobić, że najpierw założyć je z dętką. Wtedy one złapią taki swój kształt, bo po wyjęciu z pudełka są oczywiście powykrzywiane, nie wiem ile tam leżały. A tak można sobie je włożyć najpierw z dętką, poczekać kilka godzin, żeby one się ułożyły, nawet może całą noc i dopiero następnego dnia na przykład wziąć sobie dopiero potem robić ten system bezdętkowy. Ważne, żeby wyciągnąć je trochę wcześniej, bo wtedy naprawdę one nabierają swojego kształtu i dużo łatwiej jest, aby one wskoczyły nam na obręcz. Także mam tutaj oponki. Druga rzecz to oczywiście stare oponki, które musimy ściągnąć. Mleko, to może być fragment odbierany jako sponsorowany, no jeżdżę na Orange Sealant. No sprawdza mi się to mleko, oni mają kilka rodzajów, chyba 3 rodzaje mleka. Regular, Endurance, właśnie też, jeżeli dobrze pamiętam, to na zimne, chłodne warunki pogodowe. Wentyle, no ja mam ten jeden wentyl, ponieważ no w tym jednym kole jest dętka. Co potrzebuję jeszcze? Łyżki. Mam taki gumowy lejeczek, nie wiem jak to nazwać. No mam to szczęście, że mam pompkę taką, która pozwala mi na zrobienie tubelessa, czyli mogę w tej komorze zrobić duże ciśnienie i potem strzelić dużym ciśnieniem w oponę. I to chyba tyle. Może się okaże w trakcie, że jeszcze coś, ale chyba tak. No jakaś szmatka, ręczniki papierowe, gdyby faktycznie zrobiło nam się tutaj jakieś brudy. Także mam oponę, ściągam i wracam za chwilę, jak już będzie ściągnięta. No niestety tu można idealnie zobaczyć, co dzieje się i jaka jest zabawa z tym, jeżeli do opony, w której wcześniej było mleko, ktoś nie wytarł jej nawet w środku. Mechanicy z Filmotion na Gran Canaria. No jest trochę ubrudzone to mlekiem. Trochę mleka jest cały czas w środku. No tak wygląda ta dętka. Jest uciaprana z mleka. No ale cóż, ona raczej mi już nie będzie potrzebna. Proszę. Wentyl. Bardzo ważne w przypadku wentyla jest to, żeby mocno, porządnie go przykręcić, żeby on był dobrze przykręcony, ponieważ
tamtędy może uciekać mleko, może uciekać powietrze, no i może się tak podziać, że przez to, że będzie źle dokręcony wentyl, nie będziemy w stanie sobie tego, tego całego systemu, nie będziemy zadowoleni, ponieważ będzie cały czas puszczało powietrze. W tym celu bierzemy sobie łyżkę, przyciskamy łyżką bardzo mocno wentyl i wtedy go tutaj od dołu dokręcamy dokrętką. O, ja myślę, że już będzie ok. Po prostu nie naciskam palcem, wiesz, palec jest mój słaby, delikatny. Dociskam sobie łyżką i wtedy jestem w stanie go dużo mocniej docisnąć. Teraz odkręcam sobie tą... no mam jeszcze oczywiście odkręcacz do wentyla, więc wykręcam sobie tą duszę wentyla, ponieważ do wlania mleka potrzebna będzie mi większa dziura. Przy okazji sprawdzę, jak on wygląda, ponieważ bardzo często dzieje się tak, że wentyle się zaklejają. Ja sobie go tutaj teraz wyczyszczę. To jest też jeden z minusów, nie? Tubelessa, ale jest ok. No i co? Zakładam oponę. Oponę oczywiście zakładam zgodnie z kierunkiem. Warto, zakładając oponę, najpierw od wentyla ją tutaj włożyć. Chociaż to większe znaczenie ma w przypadku dentek, żeby nie przyczasnąć sobie dętki. Całkiem fajnie ta opona tu wchodzi. Jak opona wchodzi fajnie, to istnieje ryzyko, że może być problem z jej uszczelnieniem, ale na razie jestem dobrej myśli. Jak zakładacie oponę, to też zwracacie uwagę na to, żeby ona na początku wskoczyła zupełnie w środek w rant. Wtedy łatwiej ją będzie założyć, bo wtedy jest jakby na mniejszej średnicy. Czy dam radę rękami? Miałam założyć rękawiczki do tego. Jak profesjonalny serwisant. Zaraz to zrobię. Chyba pomogę sobie łyżką. Hop. No i już mamy. Mleko. Na początku trzeba trochę wymieszać. No miałam mieć rękawiczki, nie? A co? Profesjonalna waga z AliExpress. Pozwólcie, że będę lała mleko na ziemi, żeby sobie półek nie pobrudzić. Tutaj mam oczywiście zalecane na opony moje od 29 do 59 ml, 60. To jest nowa opona, więc dam sobie 70 może. Mam nadzieję, że słyszycie te odgłosy. No i teraz co ja sobie robię zawsze za pierwszym razem? Nie wkręcam jeszcze tego wentyla tam do końca. Pompuję sobie pompkę na może jakieś 6 atmosfer. Dobra, jest 7. Nakręcam pompeczkę. No i co? Odbezpieczam. I za pierwszym razem się nie udało. Oczywiście, jak to zwykle bywa, rzeczy, które zawsze wychodzą, jak się robi samemu, nagle nie wyszły. Ale tak jak mówiłam, za łatwo chodziła ta opona na obręcz, więc już czułam, że będzie problem z tym, żeby złapała pierwszy raz uszczelnienie. A jeszcze zrobiłam jeden błąd. Zaaferowana, wlewam od razu mleko, a robimy tak, że nie wlewamy mleka, tylko najpierw nakręcamy i próbujemy uszczelnić. O! No i to poszło od razu. Także honor tego, co mówię, obroniony. Uwierzcie mi, jak dziewczyna to potrafi zrobić. 70. Akcja wlewanie. No i co? Wkręcamy wentylek, który był z tego, nie ten, to był ten. Jeszcze coś wskoczy. Jeszcze tam coś słyszę, że coś się tu dzieje. No, pompuję sobie do 4 barów. Zostawię na noc, zobaczymy, co się podzieje.
nakręteczka. No i pięknie. Można jeszcze się pobawić, poszalątać. No i co? Zrobione. Zrobiłam ja samodzielnie, rękami moimi oponę tubeless. Czy jest tu brudno, czy coś się powywalało? Nie. Można na czysto. Także no ja mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek i mam nadzieję, że trochę może przekonał do tubelessa. Ja jeżdżę na systemie tubeless od dobrych 10 lat. Nie, od samego początku tak naprawdę. Najpierw kilka razy pojeździłam na dętkach i potem od razu, no miałam to szczęście, że miałam wielu znajomych, którzy też na tym jeździli. Razem się tego uczyliśmy. No i tak naprawdę cały czas to działa. Także bardzo dziękuję Wam za ten odcinek, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Piszcie w komentarzach, jeżeli macie jakieś swoje uwagi na temat tubelessów, na temat dętek. Dlaczego lubicie dętki, dlaczego lubicie tubelessy? I co? Widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już w outdoorze, gdzieś w lesie. Ultra Race Podlasie, dokładnie. Może nie takie ultra, bo to będzie 130 km, ale zimowe jeżdżenie, zimowe ściganie. Zobaczymy, jak to będzie. Także mam nadzieję, że kolejny odcinek będzie już taki właśnie aktywny. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa! A few moments later. No i tak udało się. Ledwo wystarczyło wyłączyć kamerę. Naplumkałam pompkę do 9 atmosfer. Strzeliłam i poszło. Także 2 kółka zrobione. Także teraz już musicie dać lajka pod tym filmem i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa!